Jeśli zastanawiasz się, czy kupić Lumixa, to dobrze trafiłeś. Największą bolączką Lumixa był autofokus. Na szczęście wraz z pojawieniem się Lumixa S5.2 i S5.2X ten problem zniknął. Wprowadzili po prostu fazowy autofokus. Obecnie mamy wszystko to, co dostaniemy w innych aparatach. Detekcję twarzy, detekcję oczu, detekcja ruchu, mamy strefowy autofokus, mamy pełny autofokus na całym obszarze. Mało tego, właśnie Panasonic powiedział, że wpuszcza nowy firmware, gdzie dodatkowo będziemy mogli mieć wybór autofokusa na zwierzęta oraz na oczy zwierząt oraz wykrywania i detekcja samochodów i motorów. Także nie oszukujmy się, w tym momencie Panasonic nie odbiega całkowicie od swojej konkurencji i mało tego, jeżeli chodzi o autofokusa, możemy też wybierać tryb autofokusa, czyli jego czułość, a także prędkość autofokusa, czyli jak szybko ma przeskakiwać z punktu na punkt, czy jak na przykład ma mocno trzymać się danej wybranej rzeczy. Także słowa typu autofokus w Lumixie nie działa, to bzdura. Oprócz fantastycznego autofokusa, który dostaje upgrade, mamy też mnóstwo opcji filmowania. Możemy tak naprawdę filmować od 6K do Full HD poprzez 4K, Cinematic 4K, próbkowanie 10-bitowe, 4.2.2, 4.2.0, i mało tego, właśnie dostaliśmy informację, że w upgrade'zie będziemy nagrywać proxy. A jeżeli nie wiesz, czym jest proxy, to jest nic innego jak plik wideo, który nagrałeś, tylko dużo gorszej jakości. Czyli na przykład nagrywasz 6K, a robisz z niego 1080, czyli Full HD i możesz sobie spokojnie pracować na swoim programie, nie martwiąc się, że będzie ci się przycinał w trakcie obróbki. Także właśnie mi zaoszczędzili kilka godzin, kiedy zrzucam 6K do swojego programu i przerzucam je na proxy i na przykład takie 4 godziny materiału przerwę mi się na przykład w 1,5 godziny. Także dzięki Lumix. A gdy jesteśmy przy nagrywaniu, nie możemy zapomnieć o najważniejszej funkcji, jaką daje nam Lumix, czyli nagrywanie 6K OpenGate. Nagrywanie 6K OpenGate to jest nic innego jak wykorzystywanie całej matrycy do nagrania naszego wideo. Normalnie inne aparaty wykorzystują nagrywanie w proporcjach 16:9, co powoduje, że obcina nam się trochę góry i trochę dołu. A my, dzięki temu, że my możemy nagrywać w proporcjach 3:2, dostajemy trochę góry i trochę dołu. A mówiłem, że możemy nagrywać na SSD? To możemy. Zapomnij o ciężkich pieniądzach za karty pamięci, kup sobie jeden dysk przenośny SSD 2 tera i ogarnięty temat. Zajebiście. Musimy pamiętać, że Lumix to nie tylko kamera do nagrywania, ale także aparat, który robi nam zdjęcie. No tutaj jesteśmy trochę gorsi, jeżeli chodzi o konkurencję, ponieważ mamy tylko 24 miliony pikseli. No cóż, konkurencja tutaj nas, jakże tak powiem, bije na łopatki. Niemniej jednak Lumix daje nam coś, czego nie mają inne aparaty, czyli wgrywanie lutów. Jeżeli nie wiesz, co to jest wgrywanie lutów, to się tłumaczę. Kojarzysz, jak masz taki preset w Lightroomie, narzucasz sobie na zdjęcie swoje już predefiniowane zmienne i wszystko jest piękne, to lut jest dokładnie tym samym dla wideo. I możesz sobie wgrać taką opcję w ten aparat i możesz go wykorzystać do zdjęć. Czyli tak, możemy mieć tą samą funkcję jak Fuji X105, 6, whatever. Tak, możesz sobie ustawić swoje kolorki i już masz gotowe JPEGi wychodzące z puchy, gotowe do wrzucenia do sieci. Zajebiste, nie? Słuchajcie, prócz tych 24 milionów pikseli, którą ma ta matryca, ten aparat ma też inne minusy. Jednym z takich minusów jest, dla mnie osobiście, jest aplikacja. Nie wiem, o co chodzi, nie wiem, jak to się dzieje, ale w moim aparacie, znaczy w moim telefonie, iPadzie, no po prostu połączenie aparatu z tą aplikacją to jest dla mnie jakiś kosmos. Wiadomo, no łączy się, jak już się połączy, to jakoś to działa. Niemniej jednak obsługiwać aparat zdalnie, no nie polecam.
turbo, jest ciężko, ma jakieś lagi, a może ja coś po prostu źle robię, to napiszcie mi w komentarzu użytkownicy S5 dwójki, S5 dwójki X, być może ja coś źle robię. W moim przypadku ta aplikacja jest beznadziejna. Mam porównanie z Canonem, który po prostu się odpala i działa. I już, i nie ma większej filozofii, to po prostu działa. Kolejnym większym minusem, jaki jest, to brak limitów nagrywania, tak? Czyli jeżeli mamy, jak w innych firmach, już nie będziemy tutaj mówić o jakich aparatach teraz mówię, ponieważ byłoby przykro niektórym, odpalasz, no i masz tam limit 30 minut i po 30 minutach musisz znowu wcisnąć nagrywanie. Jest to podobno zabezpieczenie przeciwko przegrzaniu się. Natomiast tutaj Lumix rozwiązał to w taki sposób, że tych limitów nie ma. Po prostu odpalasz i nagrywasz. Jedyny moment, w którym pojawia się limitowany czas, to jest właśnie 6K Open Gate, gdzie po prostu masz te 30 minut. Poniżej 6K nagrywasz, dopóki ci nie padnie bateria, albo nie padnie ci miejsce na dysku. Także no jest to minus, ponieważ jesteś u klienta, nagrywacie, no i nie masz wymówki, żeby zrobić przerwę. Tak? Masz ochotę, nie wiem, napić się kawki, masz ochotę cokolwiek tam wykombinować, żeby delikatnie odsapnąć, no nie da rady, no po prostu nagrywasz i nagrywasz, nie? No masakra, no powiem wam, że no beznadziejne, nie? Czyli podsumowując, mamy mnóstwo opcji filmowych. Mamy ukochany 6K Open Gate. Mamy luty. Mamy świetną stabilizację, którą widzieliście teraz w samochodzie. Jeżeli to Was nie przekonuje, to mogę Wam powiedzieć, że jeszcze macie takie opcje jak waveform i histogram na ekranie, które najczęściej występują już w dużo wyższych modelach i dużo wyższej półce. Także Lumix też Tobie dał. Do tego dorzuci Ci shutter angle. Tak, shutter angle, czyli coś dla zapominalskich, tak jak ja. Czyli jeżeli pamiętacie klatkarz, tak? Czyli musimy sobie odstawić wielokrotność czasu migawki, to tutaj jakby shutter angle robi to za Ciebie, tak? Masz pełną funkcję, pełną automatykę, która robi to totalnie za siebie. Więc jeżeli to Ci nie przekonuje do tego aparatu, to ja już nie wiem, co Cię może przekonać. Uważam, że jest to najlepszy aparat 2023 i tym bardziej 2024 ze względu na funkcje oraz cenę, moi drodzy. Nie zapominajmy, jest tańszy od konkurenta w postaci Sony A7 IV, jakieś 1000-2000 zł, zależy jakiego deala znajdziecie w internecie. No i wygląd, come on, to jest Lumix, no dostał nagrodę, wiele nagród, za najlepszy wygląd ever, nie no, cały blackout, come on. Jaki inny aparat tak dobrze wygląda? No, nie ma tak. Także słuchajcie, decyzja należy do Was. Ja nikogo nie namawiam, aczkolwiek innego wyboru nie ma. Także jeżeli podobał Ci się ten materiał, podobał Ci się ten film, to zostaw subskrypcję, kliknij mi kciuka w górę, że będę wiedział dzięki temu, że robię dobrą robotę i zaznacz dzwoneczek, żeby nie ominąć kolejnych filmików i co? No widzimy się w następnym filmie. Na razie, trzymajcie się.